Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Way down we go. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. Lecicie samolotem z LA do Augusty. Koniec waszego urlopu. Jest 25 sierpnia 2010 i samolotem zaczęło mocno trząść. Turbulencje, jakich w życiu jeszcze nie przetrwaliście. Słyszycie, że co niektórym puszczają nerwy, zaczynają jakieś pojedyncze krzyknięcia, kiedy tylko samolot rzuci się mocniej. Siedzicie dosyć blisko przodu samolotu, więc słyszycie, że za drzwiami kokpitu słychać też poruszenie pilotów i jakieś takie dźwięki, których wydaje wam się, że nie powinno być. Takie ping, ping, ping. Wasza siostra trzyma się kurczowo fotela i przełknęła siłę. Ślinę. Nigdy nie bała się lotów, ale chyba ta sytuacja ją mocno zestresowała. Ale tak jak się rozpoczęły te turbulencje tak nagle się przerwały. Usłyszeliście głos kapitana. Czuć w jego głosie taki lekki stres z sytuacją. Chyba nie chcę dać tego po sobie poznać, ale ci z was, którzy są bardziej empatyczni, to wyczuwają. Przepraszamy za te nagłe turbulencje. Mam nadzieję, że reszta lotu przebiegnie państwu już w spokoju. Proszę pozostać na swoich miejscach do momentu wyłączenia sygnału o zapiętych pasach. Ja wyraźnie ucieszony turbulencjami mówię tylko Iha! Uwielbiam turbulencje. Coś się dzieje, tak inaczej siedzisz, nuda, jesz te chipsy, które kosztują $12 za chips. Porypało ich. Po chwili sygnał zapięcia pasów się wyłączył. Ping! Przed wami młoda kobieta odwróciła się tak do was. Przepraszam, że przerywam, ale czy
Pani nie jest może... Tak, to nową ja. Ona mówi akurat nie do siebie, tylko do niej. Obok. Pani nie jest może nową prezenterką Channel 6? Tak, witam, Emily. Witam, jestem pastor Sylwii Stanton. Podała ci rękę, tak wyszła w korytarz tego. To jest ona, możecie sobie tam gdzieś położyć. Ja z nieukrywaną zazdrością. A mogłabym sobie zrobić z panią zdjęcie? Tak, jasne, nie ma problemu. O, dziękuję. Wzięła ten telefon i kliknęła z selfie. Chcesz tylko wyjść, tak? Ja siedzę z Liamem. To mówię do Liama. A opowiadałem ci już, że występowałem w Trzecia 10 do Jumy? Tak głośno, żeby ta kobieta też chciała sobie ze mną zrobić zdjęcie. Ja cały czas się tak niezręcznie uśmiecham. Chyba Nie łyknęła. Chyba nie łyknęła, no. To spojrzała się tylko w swoim kierunku i usiadła z powrotem. Dziękuję bardzo. I usiadła z powrotem na swoim miejscu. Siedzi przed wami, nie? Bo wy w trójkę dziewczyny siedzicie razem. Ty ze swoim kuzynem siedzicie za Liamem i jego bratem, a obok was siedzi Sara. Obok ciebie, John, siedzi taki facet w garniturku. Mówi, naprawdę występował pan w Trzecie 10 do Jumy? Proszę pana, występował, to mało powiedziane. Wszystkie kaskaderskie sceny, które zobaczy pan w tym filmie, są moją zasługą. Tak, to ja, John Moore, osobisty kaskader Russella Crowe. Wow. Tak, czasami dzwonimy do siebie z Russellem. Co tam, gadka szmatka. Ale... Rusty. Mi się przypomniałem. A, historię tam. A... Zdjęcie, jasne, nie ma problemu. Aha. Pewnie. Bo ja... Wyciągnąłeś mu telefon z ręki, robiłeś zdjęcie grą. Wciślenie mu wyciąga w ogóle. To pan taki obyty w świecie jest, tak? Obyt. No bo Świat jest obytywem? byłem teraz w LA na spotkaniu i tak John zaczyna odpływać, bo słyszy jak ten opowiada. Byłem w LA na spotkaniu, mam taki pomysł na biznes. Aplikacja Coworkers, żeby wynajmować miejsca firmom. I powiedzieli mi, że to już jest, że to się nie sprzeda. Ale on tak do ciebie mówi, opowiada o tym swoim spotkaniu, ja tak gdzieś tam. Liam, przyjedziemy do ciebie. Pasażer obok ciebie to jest... Powiedział, że się nazywa Brian. Okej. Jakbyś potrzebował twarzy Brian, to swoje jabłki, wiesz do kogo dzwonić. Okej. To jest moja wizytówka. Dajesz taki dźwięk, jak dajesz wizytówkę? Przed wami siedzi jakaś rodzinka z małą dziewczynką, która co jakiś czas tak jakby zerka między siedzeniami do was i urwane słyszałeś rozmowy między tymi dorosłymi, jak no mówię ci, to jest Liam Tremblay, hokeista z Augusty. No zobacz. I tak widzisz, jak ta dziewczynka się na chwilę cofnęła, jak pokazują sobie dorośli okładkę z gazety, tak? No mówię ci, tak. No spytaj się go. No facet, mężczyzna tak się podniósł w siedzeniu. Przepraszam, czy pan Liam Tremblay? Tak. Miło mi pana poznać, a czy dałby pan swój autograf? Jak wyciągnął gazetę, wie, że się pojawiłeś w sierpniowej okładce. Jasne. Widać, że jestem ten spremowany. Śledzę pana karierę. Mam nadzieję, że w tym roku uda się transfer do NHL. No, ja też mam taką nadzieję. Dzięki. Widać, Życzę powodzenia. Wow, Tremblay. ale ładny autograf. nachylam się do mojego kuzyna, mówię, widać, że nie rozdał ich zbyt dużo. No. Ale widać Fajnie właśnie, wyliczono. po autografie widać, że sam myślałem, co tam napisał. Udaje, że gadam do Davida, który siedzi na Switchu, na słuchawkach i Tak. tam, no, już nie ma turbulencji. Tak. A, co mówiłeś? Podniósł słuchawkę. Skraj sobie. Zdjęcie rodzinki. Zobacz, followersi coś nie piszą. Noszę w kieszeni zdjęcie rodzinki. To korytarzem samolotu przechadza się taki wychudzony gościu w skórze z jakimiś tam naszywkami. Podszedł do was, oparł się o siedzenie między wami. Hej dziewczyny. Wygląda tak. Gdzie lecicie? No i wiesz co, Chris, tamta powiedziała, że ta druga Tak. to zrobiła tamto. Aha. No. Aha. Hej, mówię do was. No i wiesz co ona na to? Czy ja jestem świadkiem tej sytuacji? No tak, to się opiera się Opiera o swoje się- siedzenie. Tak? Znaczy o siedzenie między wami, no. Tak. No. Hej, kolego. Co, zgubiłeś się?
Widocznie ty się zgubiłeś. Ewidentnie nie jest to ani twoje miejsce, ani to nie jest twoje miejsce. Gość się wychylił i tak krzyczy przez cały samolot. Rex! Ten gościu chce z tobą pogadać! A tam widzisz takiego drblaka. Ale byczek. Ja mówię, Co? Znaczy tak się tak wychylił, wiesz, oparł się o siedzenie, tak siedzenie się wygięło aż. mówię, Co? Liam, kolega do ciebie. Ja wstaję. Co się dzieje? Podeszła stewardessa. Przepraszam pana, ale prosiłabym o się nie stanie, bo zaraz będziemy robić serwis kawowy i nie będziemy mogli przyjechać z wózkiem. Ja jeszcze do was wrócę, dziewczyny. Powiedział ten chudy, nie? Mówisz do swojego kumpla? Nie, do was. Nie wiem, nie I wiem. faktycznie... No dobra. Ja Co? z kader nie gadam zbyt dużo normalnie, nie? Zauważyliście z przodu biznes klasy, która jest tylko oddzielona firankami, na ten całe zamieszanie. Odwrócił się Gosiu, ty jako prezenterka go poznajesz. To jest polityk, senator Thomas Caldwell. Spodziewał się do was, ale jakby nie zareagował na to, nie? Serwis kawowy przejeżdża, zamówiliście sobie napoje, które chcieliście. Christina, kiedy sięgnęłaś po zamówiony napój, co to było? Herbata. Herbatę, sięgnęłaś po herbatę, odwróciłaś głowę i tak przez chwilę miałaś taki flashback z wydruku takiego z faksu, które czasami przychodzą do was do posterunku i pamiętasz twarz, którą przed chwilą zobaczyłaś. Jesteś praktycznie tak na 95% pewna, że gościu, który siedzi jakieś 8-7 rzędów dalej, to Merrick, seryjny zabójca poszukiwany przez organy ścigania. Jezu. Odwróciłam się. I tak Albo to jest jego sobowtór, Zasztywniałam. albo on, nie? Jakby podobieństwo z tym faksem jest uderzające. Słyszycie rozmowę przed wami pani pastor z współpasażerką. To są moje córeczki. Myślę, że je odwiedzę jak po wylądowaniu. Tylko jakby taki urywek rozmowy. Ale widzieliście tą panią, która siedzi z przodu, też nie wiecie jak się nazywa, ale wiesz, że czy każdy z was wie, że większość lotów ma zawsze marszala na pokładzie, więc ewentualnie może jest taka opcja, że możesz powiedzieć obsłudze, że chcesz nie wiem, zgłosić coś im albo marszalowi, Komunikatory my mamy? ale w locie są nieaktywne, nie? Okej. How sure I am? 95%. Nie zapominasz. Znaczy masz No tak. taką głowę, że po prostu nie zapominasz, nie? Takich rzeczy. Jak coś ci wpadnie do głowy, to tego nie zapominasz. To podnoszę rękę, że wiesz. Do obsługi? Czy ja mogę. Albo przycisk. Wstać? Mhm. To możesz podejść do obsługi, tak. Chyba wolę tak. Wstaję się przyciskiem. Nie przez ciebie, tylko przez Siostrę. przez siostrę. I idę tam do przodu do obsługi. Mhm. Te typki dwa gdzieś siedzą też niedaleko? Nie, w drugą stronę, bo obsługa jest z przodu, tam gdzie jest business class. Mijać. Cudownie. Nie musisz ich mieć. Tak. Podeszłaś do obsługi. Tak, czy mogę pomóc? Nie jestem w 100% przekonana, ale wydaje mi się, że i tylko informacje, takie rzeczy jak właśnie, że listy gończy czy ten, to są gdzieś tam rzeczy, które też są w gazetach czasem albo w telewizji. Czasami tak, no. A nie wiem, czy on jest na tyle znany. To jest starsza akcja, ale więc mogą ludzie zwykle nie kojarzyć go, nie? W organach ścigania no też jednostki, które się zajmują takimi rzeczami, nie? No to jesteś takiej specyficznej, która się zajmuje zbrodniami, więc tam dostajecie takie rzeczy. Takie rzeczy się zgłasza jej, czy komuś tam innemu? W sumie w samolocie nigdy nie zgłaszałaś, więc nie wiesz. Raz leciałam w ogóle, więc Wydaje ci się, że możesz albo poprosić o obsługę o to, żeby ci wskazała marszala, chociaż to może być, że mogą nie chcieć, bo marszal jest incognito, albo przekazać obsłudze coś, żeby przekazali marszalowi, nie? okej. To w takim razie, dobra. Mówię to miejsce, w którym wydaje mi się, że on siedzi, ten mężczyzna. Warto by było sprawdzić, czy nie widnieje nam jednych z listów kończych, żeby przekazać to marszalowi. Bo jestem prawie pewna, że jest. Pani taka uśmiechnięta, taki jakby uśmiech zaczął znikać z ust i tak jakby próbowała zrozumieć, co do niej mówisz i tak, ale... Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo niebezpieczna osoba. Ale jakże poszukiwany przez Tak. listem gończym? Tak. Tu na pokładzie? Zbladła.
tak wychyliła się tak lekko, A myślałam, że żeby spojrzeć. Nie, wychyliła się tak, żeby spojrzeć tam po tych siedzeniach. Jest pani pewna? Skąd pani to wie w ogóle? Może się pani wydaje? Pracuję w takim miejscu, gdzie takie rzeczy też są istotne, więc tak. Proszę to przekazać. Jest pani z wiadomości? Tak jak tam ta... Nie jestem z wiadomości, jestem tej drugiej strony, my po prostu robimy efekty jakieś. Specjalne? Nie, przepraszam, nieistotne. Po prostu jak chcę to przekazać Marshallowi, chciałbym wiedzieć, jak bardzo pewna jest ta informacja. 95%. Całkiem pewna. Mhm. No dobrze, to jak się pani nazywa? Christina Young. Zapisała sobie. I wie pani to z pracy, tak? Tak. I proszę zachować spokój i właśnie. Uśmiechnęła, przykleiła sobie ten uśmiech do twarzy i poszła przez samolot też. Po drodze tam się pyta ludzi o coś. Pracuję z drugiej strony wiadomości i robię efekty. To jest totalnie... Chciałeś skomentować? Byłeś tam? Ja w ogóle nie wiem, o czym mówicie. Jestem zajęty sprawdzaniem, czy nikt nie napisał na forum Nie, nikt nie ma. masz neta. John Moore Kaskader pytania do mnie. Reddit. Tak. Zauważyłaś, że podeszła do mężczyzny i tak na dłużej z nim rozmawia. Pokazuje coś na ciebie, ale nie pokazuje nigdzie indziej i ta rozmowa trochę się dłuży i ten mężczyzna jakby wstaje razem z nią i znikają na tyle samolotu za firanką obsługi. Tak się jakby się ta sytuacja rozwinęła. Słyszycie ding. Dzień dobry, tu kapitan. Mamy dla państwa przykrą wiadomość. Z przyczyn technicznych Augusta nie zezwala nam na lądowanie i zostaliśmy przekierowani na lotnisko Hilton Head Island. Także przepraszamy państwa za wszystkie niedogodności. Po wylądowaniu, odbiorze państwa bagażu, proszę się skierować do stanowiska American Airlines w celu ustalenia dalszej państwa podróży. Dziękujemy i jeszcze raz przepraszam. Ding dong. Bullshit. Spotkanie wam. No, mam trening jutro. Ja też. Rodzice się będą martwić. Powiedział ten gościu obok ciebie, ten taki biznesmen. Mają mieć casting do nowego projektu z celem. Jest dosyć późno, bo lot mieliście o 2:30 plus tam te 5 godzin lotu, to mieliście lądować wieczorem, więc teraz pewnie po przekierowaniu wylądujecie pewnie koło 22 dopiero. Samolot nawrócił, skierował się w kierunku Hilton Head. Wylądowaliście, standardowe zapowiedzi samolotowe, prosimy zapiąć pasy. Samolot wylądował na płycie lotniska i wszyscy zaczęli powoli wychodzić. Kierujący ruchem tutaj wskazują wam drogę, żebyście szli w kierunku terminalu, ale jest jedna nieregularna rzecz, która zazwyczaj się nie dzieje. W pobliżu pojawiają się 2 samochody i słyszycie dźwięk syren zbliżający się. Jakby wszyscy się zatrzymują, nie wiedzą co się dzieje. Z tego tłumu słyszycie na ziemię! Ten marszał, nie, z pistoletem celuje do Merricka. Ręce do góry, żeby je widział. Samochody w tym momencie z piskiem opon zatrzymują się, wysypują się z nich policjanci i rzucają tego Merricka na ziemię, który jakby pada i tak patrzy się w twoim kierunku i taki zimny uśmiech ci sprzedał. Kiedy jest kuty i odczytują mu prawa. Proszę się ruszać, nie? Jakby obsługa taka też podenerwowana, taka typowo bardzo nieregularna sytuacja, która się normalnie nie dzieje. Ale to jest przed samolotem, czy To jest w samolocie? Przed samolotem. Okej. Na płycie wysiadam. lotniska już, tak. Jesteś- Ja przez dłuższy czas nie odpuszczam wzroku buzi, ale dopiero opuszczam. Odprowadzają go, on patrzy w twoim kierunku, jakby wyczaił, co się wydarzyło, no ale nie za bardzo mógł cokolwiek zrobić. Nie stawiał oporu w ogóle i został załadowany do tych. Samochody odjechały, a wy wracacie jakby do swojego normalnego dnia zestresowani. Macie 1 punkt stresu wszyscy za całą sytuację. Bullshit. Mówię do Davida, ty, ale numer. On. Przychodzicie do terminalu lotniska, żeby odebrać swoje bagaże. Bagaże wyjeżdżają na taśmę, ale waszych bagaży nie ma. Wszyscy odebrali, jesteście już sami, wszyscy już poszli, wy czekacie na tej taśmie, już nic nie jeździ. Naszej 8. Waszej 8. Nie jest jedna walizka, tylko twoimi 15. Miałem tam kolta o wartości przynajmniej 4 twoich wypłat. Miałeś broń?
W luku bagażowym. No, Tak, w luku bagażowym może, no. tak. Rozglądam się za jakimś... No jest stanowisko American Airlines, które było przez chwilę dosyć mocno oblegane, bo wszyscy chcieli dowiedzieć się, co się dzieje z ich lotem, kontynuacją podróży. Macie odcinki jakby waszych złożenia bagaży, więc możecie złożyć reklamację po prostu. No to podchodzimy tam. No ja tam idę i tak lada jest wysoka i więc tak stawiam i tak patrzę Dobry. się. Dzień dobry, pani z obsługi American Airlines. Czym mogę pomóc? Nasze bagaże nie dotarły, loty są przełożone. Czy możemy wiedzieć, co tu się dzieje? Czy... Tak, zostaliśmy poinformowani przez Augustę o tej zmianie i przygotowaliśmy dla wszystkich pasażerów vouchery na hotel i jutro będziecie mogli państwo kontynuować podróż kolejnym samolotem. W międzyczasie mamy w ramach przeprosin również dla państwa pakiety na pobyt i jakby sięgnęła za ten i żeby wyciągnąć dla was pakiety, który chyba wydaje już trochę, bo widzieliście, że wychodzili z takimi torebkami od American Airlines. Wow. Jej. Bardzo dziękujemy, ale skupmy się na tym, że nawet jeżeli chcemy dzisiaj gdzieś pospać, to przydałoby się nam nowe ubranie. Dostaliście voucher, dostaliście na hotel. Koszulki. Przykro nam, ale to jest jedyne, co mogę zrobić. Przyjmuję oczywiście reklamację na państwa bagaż. On prawdopodobnie został w sortowni źle skierowany i bardzo możliwe, że trafił z innym samolotem, ale to następnego dnia zazwyczaj ten bagaż wraca już. To mamy los. To On może trafić do Augusty bezpośrednio z państwem. Serio, nawet nie jest miękka. możemy się kupić na tym, że nie mam swoich ubrań i żadnych innych rzeczy. Pamiętaj, dobry oddech na planie to podstawa. Ja przepraszam, ale szczoteczka i koszulka, a to nie da się tego przyspieszyć? Nie ma żadnych autobusów teraz? Przykro nam, ale byliśmy też poinformowani o tym w ostatniej godzinie, więc to jest jedyne, co możemy państwu oferować. Hotel tu na wyspie w sezonie też jest niezmiernie ciężki do dostania, ze względu na to, że jest środek lata, a to jest miejscowość wypoczynkowa. Dobra, już tak całkiem serio. A Pani właściwie... wie, kim ja jestem. Nikt nie wie, kim jestem tak naprawdę. Więc jakby zacznijmy rozmowę od... Czy wiadomo w ogóle, dlaczego nie mogliśmy lądować w Augustie? Nie dostałam takiej informacji niestety. Czy pani wie, kim ja jestem? Niestety nie. A powinnam? Wierzę. Ten kolor... Nie mam. Czyli lot mamy jutro? Tak. O godzinie? Przybukowuję. Jutro o 18 jest lot do Augusty przez Atlantę. Niestety bezpośredniego połączenia z Augustą nie mam. Czyli rozumiem, nie ma opcji, żebyśmy nasze bagaże dostali jeszcze... Dzisiaj nie. A jutro? Wcześniej jutro. I jeśli państwo chcą, to muszę odnotować na formularzu reklamacyjnym. Jeżeli mają przybyć tu, zaczęła wklikać coś w systemie. Zdążą przyjść przed... No właśnie takie jest ryzyko, dlatego sugerowałbym, żeby czekały na państwo w Augustie. Tylko jak to się przedłuży jutro, to będziemy 2 dni bez żadnych ubrań zmian. Możesz wziąć moją koszulkę, jak chcesz. Wiem, że nie powinnam tego mówić, ale możecie państwo wziąć rachunki za zakup potrzebnych rzeczy i wypełnić potem formularze reklamacji do linii lotniczych, zazwyczaj jest to zwracane. Zgadamy, no. Wystarczy powiedzieć, z kim jestem. Tak. To w takim razie do Augusty. Bagaże. Odnotowała w systemie, wydrukowała wam potwierdzenie i macie voucher na hotel. David, Tak? napisz rodzicom, że będziemy pojutrze. A co się stało? No, jak zawsze. Nie mogliśmy lądować, nie jesteśmy w Augustie. A. Faktycznie, Dostałeś inne koszulkę? lotnisko. Tak, fajna. Nie mój styl, ale Ty właśnie, dzieli jam. Twoja matka by mnie zabiła, jakbyś się zgubił. Jaki masz rozmiar? Ja mam Elkę, chcesz się zamienić? też mam Elkę. Wszyscy dostali chyba Elki, tutaj chyba nic innego. A nie jaki ma. masz napis? Okej. Tak masz niebieską? Dobra, nie masz. Dziewczyny sobie poszły pochodzić po sklepach w międzyczasie, jak to załatwiliście, więc ich nie ma przy was. Możemy wziąć paragon za alkohol? Musimy wziąć parę do alkoholu. Ale fajnie, Ale jakbyście to- jutro wstali na tę 18. Słucham? Fajnie, jakbyście na tę 18 jutro wstali. Fajnie by było, jakbym jutro o 10 był na treningu, a teraz to już... Panie, jakbym o 18 jutro był na przesłuchaniu, ale okej. A ile jest stąd? Może auto wynajmiemy i pojedziemy stąd po prostu. Ile jest kilometrów na miejsce?
No, niecałe 200. Ale to... Nie jest bardzo daleko. No, przekierowali was na pobliskie lotnisko, To nie? jest nas 8. No to 2 auta. Słyszycie jeszcze ta rodzinka, która siedziała przed tobą, z rzeczami swoimi wychodzi właśnie z lotniska i słyszycie to dziecko. Tato, a zabierzesz nas na na to miasteczko westernowe? No pewnie, że zabiorę. Widzicie taki plakat, tam zdjęcie Johna na tym plakacie. Ja podchodzę do tego plakatu i tak staję tak, aby to dziecko widziało, jak stoję obok plakatu. Ale wyszedłem dziwnie na tym zdjęciu, nieprawdaż? A to pan? Pan tam jest kowbojem? No. Proszę, ja jestem wszędzie kowbojem. Wow. Chodź, mamy, zrobimy sobie fotę, patrz, daj tyle. To jest dziewczynka, John. 8-letnia. Dzieci są takie same. Ale rodzice i dziewczynka cię pożegnali i co robicie dalej? Dajecie No, samochód? ja bym chciał się zapytać o auto jednak, no bo bez sensu tak siedzieć 200 km to jest kilka godzin drogi tak naprawdę. Mhm. Więc nie musimy tu spędzać nocy. W sumie 2. Trzeba załatwić z reklamacją, oni mają zapakowane nasze... To wszystko trzeba odkręcić. Mają 8 czy nawet 9-osobowego busa wypożyczalni, więc możecie wynająć ten samochód. Kurde, nie spodziewałem się, myślałem... Tak, to mi tak pasuje, że on powiedział, że możemy tym tam... Okej, cwaniaczku, to wynajmuję go. I zobaczymy, co dalej Scenariusz wymyśliłeś. jest przygotowany na ten wysp. Mężczyzna, który tam obsługuje, wziął twoje prawo jazdy, wypisał wszystkie dokumenty. Biały Chevrolet na parkingu przed lotniskiem jest zaparkowany. Wyjeżdżając wystarczy zeskanować bilet. W sumie może odwołajmy nasze bilety. Dobra, fuck this shit, I'm out. Ja rozumiem, że pan to śpi na pieniądze. Przyznaję, praca w Hollywood jest... Dobrze, czyli po prostu stawiasz tego busa, okej, mnie nie. Nie no, jakby dokładam. bez przesady. Nie no, Wszystko, super. Pamiętaj, żeby wziąć paragon. O, Liam, może on prowadzi. Liam? Liam, to jest Liam. Ja jestem Liam. On ma takiego kaca, że jakby huknął policjantowi, to nawet bez kontroli by nas... Czyli rozumiem, że ty nie masz tego teraz. Tak, on jest jeszcze pijany. Ale nie widać po mnie. O Boże. Ej, dzieciaki, zbierzcie się. Musimy wymyślić, co robić. Dzieciaki, zbierzcie się, no. To nie było do was, to było do dzieciaków. Musimy wymyślić, co Prowadzenie robimy. z czego? Czy ja... Prowadzenie z mobility. Nie chcę nic mówić, ale jak ćwiczyłem do uprowadzonej, to gdyby nie akurat kontuzja, pewnie bym tam grał, ale ćwiczyłem jazdę, pościg policyjny i Dobra, ja pojadę. jestem świetnym kierowcą. John, Potrafię dachować tak, że nie potem nie wychodzę. dachować. Wy może nie macie, ale John, skup Nigdy się nie na wiesz. chwilę, naprawdę. Jak to się zdarzyło, że... W sumie zastanawiałam się, nigdy cię nie zapytałam. Nie jesteś super podobny do Russellka. magia kina. Baby. Ważne, że się z Liamem dogadujemy. Dobra, czyli jedziemy autobusem, ja prowadzę i tyle. Russell Crowe mnie z nim poznał. Na imprezie. Okej, idę odwołać nasze bilety, zaraz wracam. I oczywiście idę tam do pani powiedzieć, jaka jest sytuacja, że będziemy zbierać paragony i że odwołujemy ten nasz lot, żeby ktoś inny mógł skorzystać. Dobrze. Wpiszę to w systemie. No i tam zanotowała, że odwołujecie. Wyszliście na zewnątrz, żeby poszukać samochodu i na zewnątrz jest ciemno. Zauważyliście psa. Takiego psa, który tak siedzi przed terminalem i wpatruje się w ten terminal, tak się przygląda, jak wyszliście, tak się przez chwilę przyglądał po was wszystkich, ale potem tak jakby położył się z powrotem i czekają. Czy nie nic ten? Nie ma smyczy. Ma obroży. Podchodzę i klękam przy nim i tak powoli tylko mu podaję rękę, żeby się zaznajomił z moim zapachem i nie ma obroży. Ma obroży. No to jeżeli mnie nie chce ugryźć, że tak powiem, to patrzę na te obroże. Zostaw, może jest chory. Głaszczę go i sprawdzam na obroży, czy jest jakieś... Rzuć sobie tylko scouting. Pierwszy rzut gry z jedną czerwoną kostką, ponieważ macie stres za tę całą sytuację z bagażami, ze wszystkim. Masz dodatkowy jakby, tak? Czy dwa? Tak, jedną dodatkową czerwoną. To czerwoną. Diabnie jeszcze, no. Masz szóstkę. To znaczy... O, A i masz jedną szóstkę, czy więcej? Jedną. Jedną, okej. To rzuć sobie empatię jeszcze. Nie wiesz. Zrobiłeś wszystko prawidłowo, jakby pies cię powąchał, wyłapał twój zapach, nie zdaje się być w ogóle agresywny. Lekko go pogłaskałeś, żeby go uspokoić i w tym momencie on jakby zapiszczał.
tym momencie zdałeś sobie sprawę, że musiał być zraniony i dotknąłeś tego zranionego miejsca, którego nie zauważyłeś, bo jest ciemno i cię ugryzł, ale nie ugryzł cię mocno, na zasadzie taki jego bardziej odruch obronny i tylko jakby dotknął, tak, łapnął cię zębami, masz jakby przybitą skórę, ale nie masz rany czy coś, nie? Tylko delikatnie, ale jakby od razu położył się w takim ruchu, że jakby mu może się boi czy coś, że po prostu zabolało go i dlatego tak zrobił, nie? Ale nie jest agresywny. Uwielbiam Liam to mówić. Trzy- A nie mówiłem. Nigdy w życiu tak mnie nie powiedziałeś. To jest autentycznie pierwszy raz. Co, coś? Się po prostu Dobrze, że mam boi. 7 światów. On ma ranę tam za uchem. A ma jakiś ten, tak? Tak, mam. Wiecie co ja Co tam mam? jest napisane? Nie widział. No, nie Tam jest wiem. napisane. Nie zdążył spojrzeć, bo mogło ugryźć, bo Ja bym chciała też, znając już... teraz już wiesz, że jest ranny w to ucho, to empatię. Ej, dziewczyno, ale spokojnie. Gdzie tam? Liam, mój ojciec mówi, że zawsze trzeba ranę świeżą obsikać, żeby się wdać. Manipulation bym proponował. Bo- Albo możesz też medycyny użyć w tym momencie, no. Możesz puszować. Zawsze. Wydać sobie jeden stresu i... Po to są. Zobacz. No to mam jeden. Jeden, bez problemu. Pogłaskałaś go, jakby udobruchał się, ma na tej tabliczce buddy i numer telefonu. To od razu wklikuję Jest numer? w telefon. Albo podaję ci. Słuchajcie, Podaję? tracimy czas, no jedźmy już. Masz, ty dzwoń. Dzień dobry, znaleźliśmy... Słyszysz w tle jakiś hałas w tym telefonie, trzeszczący trochę taki. Dzień dobry, znaleźliśmy pańskiego psa, Buddy. O mój Boże, Buddy, a możecie się chwilę nim zaopiekować? Odbiorę go, bo jestem w szpitalu teraz z żoną i nie mogę po niego przyjechać, a no wiem, jakby... Moglibyście to zrobić? Ty, ale powiedz, że on jest że jest ranny jakiś, coś tam Weźmiemy stało. go do jakiejś lecznicy zwierząt. Powiedz, że za 100 dolców. Wie pan co, bo pański piesek jest niestety zraniony. Jesteśmy na lotnisku, nie mam pojęcia jak się tu znalazł. Ale możemy go zostawić ewentualnie obsłudze, żeby przetrzymali pies. Albo w lecznicy, albo w schronisku jakimś. Albo pod mostem. No dobrze, tylko bardzo proszę, żebyście mi dali znać, gdzie go zostawiliście. Tak jasne, podamy numer telefonu, adres, wszystko. A może ten szpital jest gdzieś tu obok, to możemy podwieźć, jak się No, ale da. będziemy musieli tak, on nie wejdzie przecież Z psem do szpitala. do szpitala. No. Aha. No tak, bo to nie jest szpital, no. No dobrze, będziemy dawać znać i po prostu, żeby się pan nie martwił, piesek jest znaleziony i o niego zadbamy. Dziękuję bardzo. To bardzo miło z waszej strony. Niech Bóg wam wynagrodzi. Dobrze, do Dobra, widzenia. mamy już to auto? Tak, auto czeka, bo w drodze do auta jakby Okej, to się no zdarzyło. to ja... Buddy się trzyma ciebie i jakby daje się prowadzić bez I problemu. mówię też młodym, że uważajcie jakbyście chcieli, bo on jest ranny i także na razie to najlepiej nie dotykać. I ja sobie pomyślałem, że ten szpital to byłby niezły, jak Zawsze. mu odwieźli, bo ja bym też... No chociaż może... Zawsze chciałem mieć no psa. dobra, nie? Zawsze chciałam mieć psa. Powiedziała wasza siostra. A jak będziemy w lecznicy, to pewnie mają też te... Znaczy ja mogę mu Zawsze spróbować jakieś jakoś badania. opatrzyć, jak mam medycynę Tak. też właśnie? Tak, jak najbardziej. No to chciałabym Do podejść apteczki i nawet zobaczyć. samochodowej, nie? Chciałabym podejść i zobaczyć, co mu się tam dzieje z uszkiem. Dobrze, jemu powiem. A nie, to nie, ja on ma wściekliznę, ale... Nie. Taki malutki bądź. Wygląda na to jakby... Znaczy, dobra, rzucę na medycynę. Może tak. Nic? No. Może zawsze puszczę. Dawaj stres. Bez sensu. Zestresuj się i wtedy. Dobra. Coś? Nie ma Rzucam, dobra, Ile stresuję. czasu na psa? 7. Z 2 teraz. Masz papierosa? No kurczę. 3. Wow, Chodź na sznurę. pięknie. Opatrzyłaś go przy pomocy apteczki, on bardzo grzecznie się poddał temu. Polizał cię po rękach w podziękowaniu i wsiadł z wami do samochodu, jakby trochę się, że tak powiem, wkupiliście w jego łaski bez większego Czy problemu. Linda mogłabyś sprawdzić, gdzie tu jest obok, no bo ty jesteś przy kierownicy. Jakąś lecznicę zwierząt? Pewnie, Coś? sprawdza w Okej. telefonie. Dobra, to wsiadajcie do auta i będziemy jechać. Thank you. Do lecznicy. A może go zachowamy? To jest czyjś pies. Kto to powiedział? No ale no, chociaż do jutra. Tylko, że musimy... Jest taki super. Pogłaskała go. Jest super, ale musimy jechać. Jest ekstra, no. To do chłopaków, jakby, bo to oni mają
coś jutro. Coś tam. Nie, no ale chcemy ukraść komuś psa, no dziewczyny. No nie, no nie mówię tylko do jutra. A, No nie, no wiesz, to chyba to 150, 200 km to przejedzie po niego do Augusty. o, W szpitalu z żoną. A. Trochę... Dobra, A mówię, o co chodzi z tą żoną? Dlaczego Nie. tam trafił? siadać. No, Ty nie prowadzisz! Jak to nie? ja prowadzę. Nie. Tak, ja mam kluczyki od auta. Usiadł na tylnej kanapie i zrobił. Chciałem zwrócić uwagę, że Ja już siedzę na tym siedzeniu. to wysiądź i ja wsiądę, bo mam... Zamykam. Czuć od ciebie whisky. Rozumiesz? No, ale mam jeszcze inne plusy. Ale piliśmy Super, ale mam... Spójrz może ile i kogo wozi w tym aucie. Żony, Dobra, wsiadłeś do bagażnika. ale to takie duże siedzenie. Dobra, wyciągam manierkę, O, kręcam. mam adres, pokazała wam lecznica. Dobra. Dobra, Tutaj- sobie mam gdzie pić. Hilton Head. Poważnie? Chłopaki, Jest poważnie? duże. David, Mogę prowadzić, mówię przecież. Dobra, jedziemy. To w ogóle nie siadaj nawet obok mnie, bo- Ruszyliście przez wyspę jadąc. Taka wieczorem miejscowość wakacyjna, dużo ludzi na ulicach. Oczywiście poza lotniskiem, bo samo lotnisko jest tak jakby trochę odosobnione ze względu na hałas, więc tutaj dużo turystów nie ma, ale jak wjechaliście w główną miejscowość, widzicie ludzi się przechadzających i tak dalej, ale wiecie, główna ulica jest cała zablokowana. Wasz GPS pokazuje jakieś objazdy, ale jak przejeżdżaliście, widzicie do głównego mostu taki wielki korek. Jakby wszystkie samochody stoją, ludzie wysiadają, tam krzyczą, nie? Ominęliście ten całe zamieszanie boczną drogą, którą wam wskazało Google i dojechaliście pod lecznicę, nie? Dobra, to poczekajcie chwilę. ja już po tych 3 drinkach siedzę z tyłu, już mam w dupie, żeby mnie ugryzł. Chuzę go. On, jak uważasz na jego ucho, to on jakby jest super, nie? A ty możesz z nami iść. Tak, ja mogę iść. To z rękę nimi. ci. Jest już za późna godzina, lecznica jest otwarta do 18. Od 8 do 18. A która jest? Jest 23. A, No to ale mogliśmy w sumie zazwyczaj jest sprawdzić. też ten... Nocny. No tak, że jakiś nocny ten. I tak pukam. A jest telefon, numer telefonu czy coś na stronie? Jest numer telefonu. Dzwonię. Po takiej dłuższej chwili ktoś odebrał. Dobry wieczór. Czy się dobrze dodzwoniłam, to lecznica zwierząt? Tak. Nie numer prywatny, ale to akurat, bo widzę, że macie zamknięte. Czy gdzieś jeżeli nie państwo, to czy gdzieś na wyspie jest jakieś miejsce, gdzie można tego zwierzaka rannego opatrzyć w takich godzinach jak teraz? Ranny zwierzaka jaki? Pies. Pies. W schronisku mają całodobowy punkt. No dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Proszę. No i wyszukuję to schronisko. Jak przez was będę miał jutro na przesłuchaniu worki pod oczami, Tak, No, przez was, to tak bliskie, nie? No właśnie. Dojechaliście do schroniska w środku nocy. Chudawy nastolatek, którym trafił mu się nocny dyżur w schronisku, przyjął od was tego psa i tak patrzy, ale to jest świetnie opatrzony. No tak, ale on musi gdzieś zostać też. Chłopie, zróbmy tak. Zostawimy tego psa i damy znać właścicielom, że jest tutaj i nas nie ma. Bo właściciel w tym momencie nie może podejść, ale będzie... Normalnie nie przyjmujemy zdrowych psów, które są ale rozumiem sytuację, że państwo wyjeżdżacie, a ktoś... W ogóle nie jesteśmy stąd, no, znaleźliśmy... Zrobię tego wyjątek. psa. Mamy taką klatkę dyżurną i go tam umieszczę. Mam nadzieję, że się do jutra. Zostawię notatkę na następnej zmianie, że po tego psa ktoś przyjedzie. ten numer telefonu tak ma na obroże. Wypełnią sobie te dokumenty. A ja piszę do tych... Myślę, że musiał być bardzo zajęty, bo na ekranie widać ta farma, taka webowa gra, w którą sobie grał, więc... David tam zagląda. Nie. Ja David, jeszcze mówię, że Counter-Strike. jak odbiorą psa, jeżeli nie, to też zostawiam swój numer telefonu. Dobra, A, tak. dobrze, dam znać. To sobie wszystko. A ja piszę do tego gościa, co jest z żoną w szpitalu, że zostawiliśmy, podaję adres placówki i że I rzecz oczekuję go. powodzenia. Odpisał, dziękuję bardzo. Jesteście dobrymi chrześcijanami. Tak mi napisał? Tak. właśnie dlatego nie chciałem. Też się zakrztusiłem łychą. Ja mam wróci- sobie, co tam z twoją ręką? Może też sprawdzę. Tak, mnie też Wrzuciliście w Google Augusta i adres i pokazało wam 6 godzin. 200 km 6 godzin?
Objazdami. Jest czerwona kreska tutaj. Korek? Coś? Jest korek. Dołączyliście do wielkiego korka, ludzie już po prostu siedzą poza samochodami i tylko gadają i machają rękami, po prostu cała główna ulica jest zablokowana. Policja podchodzi i coś tam próbuje robić z tymi samochodami, ale nie wiecie za bardzo co się dzieje. Głodna jestem, nie mamy ubrań, nie mamy nic. Ej! American Airlines. Pasuje ci do oczu. Nie, tobie pasuje do oczu. Jak to założysz? No w sumie nie. A jakiś objazd, jak na przykład sobie na Google'ach klikam w telefonie, pipu. To jest wyspa, to jest jedyny most. A, no świetnie. Dobra, ile jest ten korek, ile ma? No, Google pokazuje, że korek będzie trwał 4 godziny, ale on jest krótszy niż Dobra, wyglądało. wchodzę na telefon, wyszukuję jakby, czy jest jakiś wypadek, czy coś tam. Okej. Znalazłeś tak artykuł w newsach z jakimiś takimi zdjęciami tego mostu i przepływającego statku, takiego transportowego, i zdjęcia tak, że uderzył w most i most jest uszkodzony. I w newsie jest napisane, że most jest zamknięty przynajmniej na 24 godziny, aż nie ocenią szkód, żeby... Także tak, Generalnie. nocy poszły, było to... Nie, płacą, bo mam ściąganą z karty godzinówkę. Jeżeli oddamy teraz auto i pojedziemy jutro, to może nawet nie stracę na tym za dużo. Tylko nie mamy jak wykręcić z tego korka pewnie. Nie, macie, bo właśnie policja to robi. Aha, Odsyła po kolei, nawraca samochody, żeby nie stały. Godziny to jest trochę. Samolot. Mamy Samolot. to samolot. Więc trzeba znowu zasuwać. Dobra. Wracacie się, zakładacie, że wracacie z powrotem samolotem. Nie wiem, bo oddajecie samochód, czy go zatrzymujecie? Czyli taksówkami, tak? Zdaliście samochód i jedziecie taksówką do hotelu. Jak taksówka rusza ze skrzyżowania, i nagle wasze okna nagle tak przywalił, nie? Tak jakby w szybę. I aż podskoczyliście, nie? I taki skrzek, jakby ktoś próbował, nie wiem, was zatrzymać czy coś. Oleisty ślad na szybie się zrobił. Ten taksówkarz: no porąbało cię, typie! Wyjechał dalej, tak patrzy jeszcze w lusterku. Jakiś kurde bezdomny. Weź się do roboty, gnoju! Pojechał na waszej szybie tylko taki ślad i tak... Ale gość... Widzicie tak jak w oddalającym się, jakby jeżeli patrzycie do tyłu, to w tak oddalającym się ten gościu tak jakby się patrzy w waszym kierunku, jak odjeżdżacie. I tak maleje w takiej, wiesz, takim świetle trochę poświaty świateł ulicznych. Przemiłych macie tutaj żuli. Masz krew na szybie, gościu, jak ty jedziesz, no uważaj. Nie, krew, brudas jakiś. Nie splunął, bo jest w samochodzie, ale splunął. Mam pytanko tylko, nasze rzeczy są w hotelu? Nie ma naszych Nie ma. rzeczy, nasze rzeczy są w Będą jutro. bagażowym. W dupie są nasze rzeczy. Nie masz niczego. Fajnie. To są twoje rzeczy. O tym mówię cały czas. Nawet Fajnie. nie ma, jest noc, więc nawet nigdzie nie pójdziemy nic kupić. Ja się odwracam, tylko dzieciaki, wszystko okej? Z tyłu? Tak. Zajechaliście taksówką pod hotel. Widzicie, że w recepcji jest pani pastor, też się robi check-in. O Boże, z tym prostytutem będzie. Uśmiechnęła się do was. O, widzę, że też nie udało wam się wyjechać. Aż szkoda gadać. Dobrze, że mieliśmy zabukowany hotel, bo pewnie teraz jest tragedia. Znaczy dla was super. Dla was. No dla hotelu. Ale to była pani pastor. A, co pani robi w hotelu? Jego telefonuje na bok. Byliśmy razem w samolocie. Wyciągam. Strasznie dziwne rzeczy się tu dzieją. William, chcesz? Nie powiem matce. Dawaj. Nie, Żony. daj to. Nie powiem. No masz takie akcje, będziesz robić? Dobra, akcja? już będę pilnował. 2 pokoje wam zaproponowano. Niestety hotel jest mocno zabukowany, więc są dodatkowe łóżka. W jednym panie, w drugim panowie. Znaczy, możecie się podzielić jak chcecie oczywiście, ale jakby będzie dobrze. tak automatycznie przydzieliła pani. Nie no, może jakoś... Bądź już cicho. A, nie sądziłam, że się posłucham. Możesz być z panią pastorem. Ja mam 1 w razie czego. Wyglądała na ciebie. Jedynkę. Mhm. Ale ja zazwyczaj śpię sam w trójkach. No to by tam chciał spać. No i poszła do tego. Poszła do swojego pokoju ze swoją torbą. Jej torba nie zaginęła. Wciskam jej wizytówkę swoją z kratkiem. W hotelu lecą wiadomości w telewizji, więc możecie spojrzeć sobie tam na telewizor i zobaczyć wiadomości.
Kraj stoi na krawędzi kolejnych protestów po tragicznym incydencie, do którego doszło dzisiaj rano na przedmieściach Atlanty, gdzie życie stracił 18-letni Adam Jones. Według doniesień policji nastolatek miał nie zastosować się do nakazu zatrzymania i zachowywać się agresywnie. Dramatyczne chwile zostały uchwycone na wideo, które szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, a jego autentyczność potwierdziła agencja Associated Press. Na nagraniu widać, jak policjanci próbują zatrzymać mężczyznę, zaś jeden z funkcjonariuszy celuje i oddaje w jego kierunku wiele strzałów. Obecnie trwa szczegółowe śledztwo mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Czekaj, to tutaj? Nie, U nas. w Atlancie, no w Georgii, ale nie tutaj, nie? To wy jesteście z Augusta, Augusta jest od Atlanty jakieś 100 km, może 200. Dostaliście pokoje, udaliście się do swoich pokoi i teraz możecie powiedzieć, czy coś jeszcze chcecie zrobić, czy kończycie dzień i stres wam wtedy minie. Kombinat. Znaczy, ja bym sobie poszedł tam. Pani Gdzie? pastor. Odwiedziłeś panią pastor. Pani pastor nie chciała z tobą za bardzo gadać. Po prostu Największy. Ale pani pastor. byliście po drinku i wylądowaliście w łóżku i jakby obudziłeś się. Panią pastor? Tak. Bo Budziłeś Budziliśmy się całą noc. Krzyczałem, Boże. Nie wiem, czy chciałeś w nocy wyjść i tam się przemknąć też z powrotem do swojego pokoju, czy zostać. To by zostawię. Tak. W sensie ty to pamiętasz. My pamiętamy, jak zasnąłeś na kanapie w lobby. Tak wspominając, jak wychodziliśmy z tej taksówki, bo nie zdążyłem wtedy, taką retrospekcję odpalić sobie w głowie, że się tak trochę przyjrzałem temu, co zostało, bo byłem przekonany, że to jest krew, że on autentycznie zabił tego Menela, czy kto. Nie, tak jak się przyjrzałeś tego, to był brud. I jakby miał brudne bardzo ręce i to nie wygląda to jak krew, nie? Chciałabym komuś zaufanemu z pracy SMS napisać odnośnie tego, co się wydarzyło z tym zabójcą. Że żeby sprawdzili, co się wydarzyło, tak? No, Czy co się tam dalej dzieje? on i tak dalej, bo napisałam, co ja widziałam, co się wydarzyło. I poszłam zobaczyć, czy w tym hotelu jest coś takiego jak jakaś, nie wiem, pub, kawiarnia czy coś, bo jestem cholernie Jest. głodna, więc zapytałam... Wieczorem. Czy rano? Tak, teraz, no bo ja teraz jestem głodna. Jest. Są automaty z jedzeniem i jest taki mini barek, w którym można w recepcji płacić, bo to jest taki hotel-motel bardziej, nie? To nie jest taki hotel z dużą restauracją, aczkolwiek śniadania serwują, nie? Mhm, dobra, no to w takim razie kupuję bunch of some shit z tego automatu i przynoszę tak, wiesz, do pokoju, że to jest nasze aktualne jedzenie. Tak, dziewczyny, biorę chipsy, Ja mówię, nie dziękuję. a ja chrupki. Dbam o swoją formę. Yes. Aj, tam raz na jakiś czas możesz. Kam do was i to samo robię. Też zrzucasz. Wszyscy w trójkę. Wziąłem drugą część po prostu i tak... Ja się tak... A ty tam jesteś? Myślałam, że ty tam Jesteś pastor. Nie, ciebie nie ma. Już go myślałem, że wróciłem już. No, ale są też takie kanapki pakowane z kilkudniową datą ważności, także Sam da się też... tak nie wiem w sumie zaraz, czy mogę, tak rzucam jakimś miękkim jedzeniem nie w głowę, tylko jakieś ręce tego, co gra. Jak on ma? Davida. Davida. O, jedzenie. Dzięki, Krystyna. To się nie rozładowuje. David, ja czasem... No i już się podłączyłem. I tak spojrzałam tylko po... Pamiętaj, że ty trenujesz swoje rzeczy, ja trenuję swoje rzeczy. Nie może mi rank spać. No jasne, tylko że ja pojechałem na tydzień odpoczywać od treningu, No i- a ty Ja trenujesz jakbyś tam- mówił, Dla mnie to odpoczynek. wiem, że mówisz, że dopilnujesz, żeby żaden z młodych nie dostał alkoholu Tak. i żeby w jakimś stanie był jutro John, którego nie widzę nawet. Przecież świat się nie skończy, jak się napije. Bez przesady, powiedział William. Dla ciebie się... Aha, co? William powiedział. Aha, Will. Nie David, tylko David dalej gra, już nie słyszy was, Dobra. a William się wyłożył na łóżku i powiedział, że świat się nie skończy. Kończy jak matka się o tym dowie. Tak. A dowie się, uwierz mi. Nie, no jasne, Dobra. mogę dopilnować tej pierwszej części. Jeśli chodzi o Johnego, to... Chłopaki, musimy poszukać Johnego. Znajdzie się. No tak, bo go znajdę. Dobra, nieważne, siedźcie tu. Wychodzę, ale wracam i zabieram butelkę, patrząc na Williama. Idź spać. Storanek pod drzwiami znaleźliście ulotki. Ktoś sunął w nocy, czy albo z samego rana.
Teraz rzućcie sobie po 2 kostki i zobaczcie. 2 kości? Znaczy, ci, którzy mają 1, to by minął cały. Ty miałaś ile stresu? 2 kości, jeszcze 2 kości mam. Wszyscy, którzy mieli 1 stres, to im mija, Dwoma rzucić? a ty musisz 2, bo jakbyś miał 2 jedynki. Chciałam 2, 5, 6. Okej. A co mam mi wypaść? Wybierasz niższą i tyle ci stresu mija. Czyli mam 1 kość. Czyli 1 stres. To mi zeszło. Zjedliście sobie śniadanie, które zostało tutaj przygotowane w formie bufetu w hotelu. Wszyscy mniej więcej w podobnym czasie dostaliście taki telefon z automatu. Niby stop rasizm, a ulotka jest czarno-biało-żółta. Widzę. Odebraliście telefon, który będzie się chciał, to się rozłączy, to ten, ale jakby to jest taka automatyczna wiadomość do was, nie? Więc... Szanowni pasażerowie, z przykrością informujemy, że Państwa lot numer AA582 z Hilton Head Island do Augusta, zaplanowany na dzisiaj, został odwołany z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Rozumiemy niedogodności, jakie może to sprawić i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Ja to samo. Nowe Jak się daty rozłączą, to lotów z wyłączę. wyspy 26 sierpnia, czwartek, brak wolnych miejsc. 27 sierpnia, piątek, ostatnie dostępne miejsca. Lot odbędzie się o godzinie 15:00 czasu miejscowego. 28 sierpnia, sobota, brak dostępnych lotów. Następne możliwe loty zostały dla Państwa zaplanowane na 29 sierpnia. Dokładne godziny lotu zostaną przekazane w terminie późniejszym. Prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta w celu potwierdzenia miejsc lub dokonania zmian w rezerwacji. Wszystkim pasażerom, których loty zostały odwołane, oferujemy pakiet kompensacyjny oraz pomoc w zakwaterowaniu do czasu nowego lotu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. Telefon 1 800 22 55 88. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy udanego pobytu. American Airlines. Wpisałeś ten numer, da Tak. sobie zadzwonić? Wpisał sobie w okej, rękę. okej. Wykręciłeś numer, chwila, sygnał i połączenie. Szanowny kliencie, dodzwoniłeś się do biura obsługi klienta American Airlines. Informujemy, że w trosce o jakość naszej obsługi wszystkie rozmowy są rejestrowane. Niestety, wszyscy nasi konsultanci są zajęci. Jesteś 95 w kolejce. Szacowany czas oczekiwania na połączenie 5 godzin i 17 minut. Podłączam powerbanka i zostaję na linii. Dobra, okej. Ja sprawdzam szybko te trasy, co wczoraj próbowaliśmy jechać, czy na mapsach znowu wyskakuje, że jest na czerwono. Tak, jest na czerwono i teraz jest jakiś absurdalny czas, jakby zablokowana droga. Nie? Jakby jeszcze, żebym miała chociaż jakieś, nie wiem, parę skarpetek na przebranie. No, Ja cholera potrzebuję jasna. rzeczy do pielęgnacji. Ja dzwonię do Liama Nisona. Do Russella Crowe. No, do wszystkich dzwonię. Dzwonię. Do wszystkich. Ale jesteś na linii z tym, nie możesz dzwonić. A! Do wymyślonej Ej, słuchajcie, pożyczcie mi telefon na chwilę, no Russell musi wiedzieć, nie? Mi się wyładuje. Nie odbiera. Ach, pewnie wie, że nie mój numer. Odebrał ktoś? Halo? Ale to nie jest. Już. Cześć. Johnny, to znowu ty dzwonisz? Mówiłem ci, żebyś nie dzwonił. Dobra. Freddy, jestem agentem. Nie, no nie mogę teraz za długo gadać. Wiesz, jak będziesz za często dzwonił, to Russell w końcu wystąpi o nakaz, że nie będziesz mógł już... Dobra, przekaż mu tylko, bo ja też nie mam czasu za bardzo, że dzisiaj jednak nie będzie mnie na tym. Znowu kogoś ściemniasz? O Boże, Johnny, kiedy ty się nauczysz? Dobra, na razie, no. Dobra, no. Już po drugiej stronie rozłączone. A, no. Dobra, cześć. Dzięki, stary, uratowałeś mi dupę. Spoko. Piszę na ten numer. Masz nagrywane Przepraszam. rozmowy. Patrzę, że on gadał ze 2 minuty, ja patrzę na długość połączenia. 16 sekund. Czyli zbieramy się do taksy i jedziemy na Zakupy. zakupy.
Ale my mamy ten lot zabukowany? Nie mamy nic. Nie mamy, bo się nie Nie mamy da wejść do tych trzeba by pojechać na... No to pojedźmy na lotnisko, żeby na ten piątek to załatwić. No będziemy siedzieć tydzień na jakiejś No wyspie. to najpierw tam, a później na zakupy. I'm online. Jest sygnał. Ja wącham jego kawę. Znaczy tak naprawdę szybciej będzie podjechać Trzeźwy, to... przyjechać na lotnisko, ale czekasz na linii, dobra. Co tam się powoli zmienia? Jesteś 96 w kolejce. Ale byłem 95. To się wpieprzył, no kurwa. Emily, a ty nie możesz zadzwonić po jakąś swoją koleżankę tam z tej wiadomości, żeby helikopter wysłała? Bo macie helikopter. Nie mamy. Ja A ty nie możesz zadzwonić do Russella, żeby on wysłał On nas helikopter? dzisiaj nie może, no. A. A po ciebie nie wyślą? Jesteś ważny, nie? Po mnie? No. Tę maskotkę na łyżwach mogą wysłać po mnie, co najwyżej. Zrobiliście zakupy. Jest bardzo chaotyczny dzień, przez to, że na wyspie znalazło się dużo osób, które nie mogą z niej wyjechać. Sklepy są pełne. Ludzie kupują właśnie ciuchy, jedzenie. Wręcz ludzie są bardzo poddenerwowani. Gdzieniegdzie dochodziło do jakichś bujek, bo ktoś chciał coś kupić, ktoś mu wykupił. Jakby no, czuć się, że jest jakby napięcie wysokie tutaj, nie? Wszędzie. Pilnuję dzieciaki tylko, żeby się nie pamiętały same w takiej sytuacji. Pojechaliście na lotnisko. Na lotnisku jest kolejka, ale nie taka ekstremalna jak tutaj. I faktycznie udało się przełożyć lot na dzień kolejny. Było jeszcze 12 miejsc, więc udało wam się... 7? Tak, czyli na piątek, jest teraz czwartek, jeżeli na jutro przełoży się ten lot. Dostaliśmy kolejne koszulki i pasty do zębów. Tak, dostaliście kolejne koszulki i pasy do zębów jako pakiet i kolejny voucher na kolejną dobę w hotelu, więc udało wam się to załatwić. Ty czekasz dalej na linii, aż się doczekasz, tak? Cały czas mam powerbank podłączony. Dobrze. A o której ten lot? 15 był chyba. 15 zaraz. Słyszycie w pokoju pukanie. A czy ktoś już którego odebrał pokoju? mój telefon? Nie, jeszcze nie. Jesteś tak 35. Do którego pokoju? Do waszego, dziewczyn. Wstaję. A siedzimy jakoś razem, czy się rozeszliśmy po pokojach nawet w ciągu dnia? Jesteśmy u siebie, jak jesteście u nas, to jesteście u nas. Ja myślę, żebyśmy spędzali razem czas. No pewnie. tak, my się trzymamy Okej. raczej razem. Pijemy Na piwko. zewnątrz stoi taki mężczyzna. Dzień dobry. Jestem Derek Holt z lokalnego wydziału policji. Pokazał swoją odznakę. Sup, homie. Spojrzał się tylko na ciebie. Pani Christina Young? Tak. Ja w zasadzie z prośbą, nie tak zupełnie oficjalnie, bo możemy porozmawiać na osobności? Tak, i zamykam drzwi ze sobą, wychodzę. Wyskoczyły pani akta, bo wczoraj zgłosiła pani, Zgadza się. wiadomo, Ameryka, duże poruszenie jest, ale jakby zauważyłem, że jest pani mikrobiologiem w CSI w Augustie. Tak, jestem technikiem, diagnostą, wszystkim w sumie. Nie wiem, jak bardzo pani ma zajęty, pewnie na urlopie, to nie ma pani na to czasu, ale moja szefowa jest na urlopie, a mam pewną sprawę, której potrzebuję pomocy. Do rzeczy. Chciałbym, żeby spojrzała pani na jedne próbki, które mam. Zajmie nam to godzinę, 2 maksymalnie. Może szybciej. Dobra, okej. Niech tak będzie. Mi by zajęło 2 minuty. To... Ale to już teraz byśmy mieli jechać? No, ja mogę poczekać, jakby... Bo to mamy pojechać do labu. Tak, do laboratorium naszego policyjnego i powiozę potem panią z W powrotem. takim razie moment, tylko wejdę i poinformuję. Że Okej. wychodzę. W porządku. To może pan poczekać w lobby. Dobrze. To wchodzę i tak... Godzinkę mnie będzie. 2 max. Okej. Ale co? To jest w naszym pokoju. Nie, no wiem. Wiesz, to jest moja reakcja. A. Ale co, że... Kto to był? Ale ciebie tam nie ma. Nie, Jak? oni No są. jestem. Wszyscy Wiemy- wspólnie siedzicie w jednym. Aha, dobra. Znaczy chłopaki są u siebie. Tak. Chłopaki... No nie, no dziewczyny są... Wszyscy są. Dziewczyny wyszły na spacer sobie, a chłopaki grają w gierkę razem teraz, a wy sobie siedzicie razem. Nie? Ja też z nimi gram. Policjant potrzebuje pomocy. Ale wszystko w porządku? Tak, po prostu, nie wiem, nie mają chyba kogoś w tym momencie wolnego, żeby spojrzeć na próbki jakieś. Wszystko w porządku, dlatego potrzebuję pomocy. Mhm. Czy to nas dotyczy? Czy ty grasz w tę grę, czy się tutaj udzielasz z nami? Halo. Wymądrz. Gra, ale tak słabo, że masakra. Wróciłem. Chłopaki, no. Słuchajcie, nie wiem, czy wam mówiłem, że kiedyś, jeszcze na Okej, dobra. Amidze, Godzina 2.
Mogę iść z tobą. Musisz siedzieć nawet dzieciaku, że jakby... Coś rozsądne musi zostać. Ja zostanę z dzieciakami. Aha, ty jesteś Masz to dzieciakiem, whisky co? jednak może? Pa! Now we talking. Emily, nie poznaję cię. Oddział policyjny nie jest taki duży, bo to nie jest duże miejsce. Laboratorium jest przy kostnicy tej policyjnej. No i tam weszliście, on odbił się swoją odznaką policyjną i zauważyłaś panią pastor, jak stoi i jakby coś tam raportuje chyba na policji. Siedzi przy kimś tam gdzieś w tle, przy jakimś biurku i coś opowiada jednemu z policjantów. Jest generalnie pusto, bardzo pusto, jak na Usłyszałam Jaki dzień? jakieś pojedyncze Nie. słowa, czy... za daleko są. Nie? W ogóle przeszliście w innym kierunku, bo to jakby przechodzicie przez część komisariatu, żeby wejść do części laboratoryjnej. Nie? On przepuścił cię przez tam bramki i weszliście do środka, zaprowadził cię do mikroskopu, tak? I zaczął tam uruchamiać rzeczy, nie wiem jak to działa, więc wiesz lepiej. To więcej może mi pan powiedzieć, co ja w sumie będę Tak, oglądać. właśnie nie chcę, może najpierw to pokażę i potem porozmawiamy, bo nie chcę jakby wprowadzać złych wątków, a może już coś takiego pani widziała. W każdym razie wziął próbkę, włożył ją do mikroskopu i widzisz coś takiego na mikroskopie. Czyli widzicie jakby komórkę jakąś prawdopodobnie zarażoną, atakującą inną, czy widzisz, atakującą inną komórkę w bardzo nietypowy sposób. Jakby nie widziałaś wcześniej takiej sytuacji nigdy. Dobrze, no... Nie widziałam czegoś takiego, dokładnie czegoś takiego. Też nie wiem, próbowałem znaleźć cokolwiek na ten temat w internecie. Nie, Pan jest z policji, ale pan jest forensic scientist? Czy pan tutaj jest, nie wiem, od czego? Ja zakładam, że mamy podobną funkcję. Okej. Jakby. No dobrze, co to tak naprawdę jest? Skąd to wzięliście? Pokażę pani. Aha. Schodzicie do kostnicy. Są puste stoły do inspekcji, tak? Na jednym jest ktoś przykryty całkowicie białym prześcieradłem i zauważyłaś na swoim telefonie tak ukradkiem, że no signal, nie? Mhm. Johnny. Nagle twój telefon przestał odbierać. Nagle pip, pip i rozłączyło cię. Byłeś już trzeci w kolejce. Johnny, spokojnie. Wiesz ile zapłaciłem za to połączenie? Jeszcze raz. Ti. Rozłączenie od razu. Patrzysz na swój telefon, nie ma zasięgu w ogóle. Chciałem tylko im powiedzieć, żeby fakali bobla. Co, kogo? Ja czasem nie rozumiem, co ty mówisz. To fakaj bobla. Johnny wyszedł na chwilę, bo myślał, że może na zewnątrz złapie zasięg, ale tak się nie wydarzyło. Tak. Wy zostaliście w środku. Chłopaki włączyli na chwilę TV. W całym kraju trwają protesty po tym, jak w trakcie policyjnej interwencji śmierć poniósł Adam Jones. Do incydentu doszło wczoraj w godzinach porannych. Według policji nastolatek nie reagował na wezwanie do zatrzymania i zachowywał agresywnie, próbując atakować funkcjonariuszy. Policjant oskarżony o strzelanie do mężczyzny został tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa, poinformowała prokuratura w Atlancie. Jednocześnie policja wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że życie funkcjonariuszy było zagrożone. Rzecznik policji powiedział lokalnym mediom, że chociaż wszystkie strony muszą poczekać na wynik śledztwa, zdjęcia wyraźnie pokazują agresywnego młodego mężczyznę rzucającego się na policjantów. Nie wiedziałeś. Ja tego nie widziałem? Stoisz na zewnątrz, nagle wrócił zasięg, weszła ci taka wiadomość i widzisz kompletnie nalanego gościa, taki, że ledwie idzie w garniturku, ale już takim obszarpanym, jakby przeszedł ciężką noc. Idzie w twoim kierunku i nagle rzuci się na ciebie. Chodzisz na dół z Derekiem, on odkrywa denatkę. Pobraliśmy to z jej krwi. Jakby nie ma żadnych śladów. Jedyne co znalazłem przy jej ciele i pokazał na łydkę, a na łydce jest jakby ślad zębów. Nagle jego rękę chwyciła ta postać, białe, otwarte oczy, przyciągnęły tą rękę do siebie i martwy człowiek chwyta zębami za rękę Dereka i wyrywa potężny kawał jego ręki, tak jakby tylko ciągnąc mięso za sobą. Kosowo, 2003 rok. Johnny leży zamaskowany ze swoim spoterem Jamesem
spotter obserwuje zbliżającą się kawalkadę samochodów. Radio wasze zatrzeszczało w uszach. Cel opuści lokację. Porusza się na zachód. Drugi samochód kolumny. Tylne siedzenie po lewej stronie za kierowcą. Obserwator James podaje ci dane wiatru, żebyś mógł wziąć korektę. Powoli twój karabin ciągnie się za celem. Słyszysz informację od kontroli. Masz pozwolenie na strzał. Rozległ się cichy strzał wytłumionego karabinu snajperskiego. Jakieś 900 metrów dalej stukło się szyba w samochodzie i rzuć sobie na swoje strzelanie, plus masz 2 kostki za swoją zdolność. I zobaczymy, jak ten strzał wyszedł. Czyli strzelanie to jest wręcz combat, tak? 3 sukcesy. Wow. Samochód zjechał na bok, cała kolumna się zatrzymała, wszyscy zaczęli wyskakiwać. Widzisz, jakby ty przez swoją lunetę, a twój obserwator potwierdzam zdjęcie celu. 100% rozpoznania. Upuścił lornetkę, spojrzał się do ciebie, widzisz jego zamaskowaną taką twarz, wyciągnął ci żółwika. Dobra robota, to bijemy w bazie. Dobra, ale zwijajmy się stąd, bo wiesz zaraz co będzie. Kilka miesięcy później, dalej Kosowo, 2004 rok. Johnny, stoisz na attention, że tak powiem, w tajnej lokacji operacyjnej sił specjalnych. Jesteście w Black Ops, więc jakby dużo waszych zadań jest nierejestrowanych nigdzie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w tej, jeżeli wyobrażacie sobie tą scenę, to w tym momencie John nie jest ani trochę tym wesołym gościem, który był, ma raczej posępną minę i jest zdecydowanie bardziej skupiony. To jest ta przeszłość, którą na pewno chciałby w przeszłości zostawić za sobą w tym momencie. Przed tobą jest kapitan Rogers, ty stoisz wyprostowany jakby i słuchasz, co ma do ciebie do powiedzenia Johnny. On mówi z zupełnym spokojem. Jakby wiesz, że cię szanuje za umiejętności, ale sytuacja, w której jesteś, nie jest łatwa. Sprawa jest prosta. Uderzyłeś oficera i będziesz zwolniony ze służby. Udało mi się uzyskać tyle, że jeśli go przeprosisz, to zostaniesz zwolniony z honorami. Jeśli nie, to bez. Teraz Johnny wraca trochę myślami do tego, co się wydarzyło. Wasz bezpośredni dowódca to kawał skurczybyka. Ciągłe musztry, które są mi zupełnie niepotrzebne, ciągłe budzenie w środku nocy. Przywykliście do tego jako siły specjalne, tak? Jest pewien poziom stresu, który jesteście gotowi przyjąć, ale nie sadyzm. Więc w pewnym momencie nie wytrzymałeś i faktycznie go uderzyłeś. Było to tak, jakbyś stał obok i nie miał nad sobą kontroli, ale wielu twoich kolegów było na tym etapie. Ten gościu po prostu przejął, nawet jak na jednostkę specjalną. Więc nie jest ci w ogóle żal, że go uderzyłeś, wręcz czułeś satysfakcję, bo złamałeś mu szczękę. Jasne. Kapitanie, proszę mu przekazać, żeby spierdalał. Zauważyłeś delikatny uśmiech na twarzy kapitana. Przemyśl to jeszcze, John, bo wiesz, jakie są konsekwencje. Przemyślę. I z przyjemnością powiem mu to w twarz. Wyszedłeś sobie z treningu. Jest późno, masz do domu niedaleko, więc idziesz pieszo z torbą treningową, lekko obity po treningu. Generalnie chodzisz pieszo, chociaż dzielnica nie jest jakaś super, ale ty się nie boisz, bo generalnie twój wzrost i rozmiar odstraszają każdego. Ale usłyszałeś coś w alejce, którą mijałeś. Jakiś krzyk dziewczyny, wołanie na pomoc, jakieś krzyki takie bliżej niezorientowane. Przechodzisz obok tego, idziesz dalej, zostawiasz to. Nie, no zaglądam. Podszedłeś trochę głębiej w alejkę i zobaczyłeś jakichś 5 gangerów, jak kopie młodego chłopaka i 2 z nich trzyma dziewczynę, która się próbuje wyrwać. I takie teksty w stylu: zabawimy się maleńka, z takim leszczem będziesz chodzić, i tam kolejne kopy spadają na tego gościa, nie? Hej, zostawcie ją, już policja już jedzie. Masz jakiś problem? Podchodzą do ciebie ci 3, co kopali tego zwijającego się, 2 nadal trzyma tą dziewczynę, która się wyrywa.
Kurwa, jaki wielki jeden z tyłu tak rzucił. Spoko. Zaraz mu Spuszczam tę torbę w takim razie na ziemię. Zrzuciłeś torbę, no. Mam problem. Tu ci zaraz go rozwiążę. Nie zdążył skończyć. Rzuć sobie na walkę wręcz. Mamy! To był błąd dać temu Hubertowi snajperkę. No. Mam jeden. Masz jeden, to jest... Możliwe, że To jest najlepszy moment tej sesji. Gościu właśnie chciał jakiś smart remark zrobić. W tym momencie twoja pięść spadła na jego szczękę, łamiąc mu szczękę i powalając go na ziemię. Rzucił się na ciebie następny, ale obróciłeś się i uderzyłeś go w brzuch, że zwinął się od razu w pół. Ten trzeci, w tym momencie zauważyłeś, że ten trzeci się cofa i wyciągnął z zapazuchy pistolet i usłyszałeś huk wystrzału. Zrobiło ci się ciemno przed oczami. Uderzyło ci coś w plecy, strasznie mokre, zimne podłoże. I nagle widzisz tylko takie światła i pikanie jakieś. Słyszysz, masz szczęście, że żyje, ale kawał twardziela. Kula przeszła niedaleko serca. Augusta 2008. Ci dużo mówią już od jakiegoś czasu, że czekacie awans. I dostałaś wezwanie od dyrektora stacji, Frederica Wilsona, na spotkanie. I jesteś cała podekscytowana, bo to może oznaczać wiele rzeczy, ale masz swoje przeczucia. Więc zadowolona wsiadłaś do windy na executive floor, kiedy jakby drzwi się zaczęły zamykać, kiedy dłoń zatrzymała na chwilę windę i weszła do środka Sandy Woods. Sandy Woods jest obecną prezenterką, trochę starszą od ciebie. Stanęła obok ciebie, uśmiechając się zimno, w ciszy takiej dosyć nieprzyjemnej. Jedziecie, kiedy Sandy nagle zatrzymała windę, wciskając stop. Odwróciła się do ciebie i patrzy. Słuchaj, gówniaro. Jeśli Wilson ci powie, że dostaniesz awans, to grzecznie odmówisz. Nie nadajesz się do tego. Nie wiesz, co trzeba robić, żeby być prezenterką. Po prostu zrezygnuj. Czyli co, taka stara raszpla jak ty się nadaje? Posłuchaj mojej dobrej rady. Nie chcesz tej posady. Posłuchaj mojej dobrej rady i się do mnie nie zbliżaj. Ping! Winda ruszyła z powrotem, jakby jakiś automat zwolnił, że nie ma niebezpieczeństwa i drzwi otworzyły się. I ta odprowadziła cię wzrokiem, kiedy odchodzisz. Nie powiedziała już ani słowa. Ja się tylko jeszcze tak do niej miło uśmiecham, tak miłego dnia. Siedzisz przed biurkiem dyrektora. Emily, wiem, że jesteś młoda, ale świetnie się sprawdzasz jako pogodynka i pomyślałem o tym, że chciałbym spróbować, jakbyś sobie poradziła jako prezenterka. Co ty na to? To ogromny zaszczyt. Bardzo mi miło, że uznaliście mnie za godną takiego zadania. Tak. Nasze statystyki oglądalności, odkąd zostałaś pogodynką, rosną cały czas. Także spodziewam się tylko najlepszych rzeczy. Zaplanowaliśmy sobie nawet kampanię reklamową i wyciągacie takie briefy właśnie z takim, że Channel News, World Watching i z twoją twarzą, naszą nową twarzą naszych wiadomości. A Sandy sprawdza się świetnie, ma dużo doświadczenia, ale trochę się już opatrzyła, ale niech to pozostanie między nami. Nie chciałbym, żeby to wpłynęło na nas, na naszą relację biznesową czy filmową, ale ty będziesz naszym głównym news anchor. Moje ego tak powoli rośnie i taka jest ekscytacja tego, że będę mogła dopiec Sandy jeszcze bardziej i sobie tak myślę, no Sandy jest wspaniałą kobietą i faktycznie jest bardzo dobra, no ale jak oglądalność tak spada, to może faktycznie ktoś nowy by się przydał. Tak odświeżenie tych newsów, tak nowa twarz dobrze zrobi. Świetnie, że się zgadzamy. Zostałaś wieczorem wezwana na miejsce zbrodni, jakaś strzelanina w starym magazynie. To miejsce spotkań lokalnych gangów, jakby znane policji. Było kilka ciał, które są badane. Sprawdzasz ślady i rzuć sobie na scouting, czyli swoją umiejętność spostrzegawczości. To jest scouting plus wits. Jest sukces, okej. Więc jesteś trochę na uboczu, bo jakby scena zbrodni jest dosyć szeroka. Wygrodzono po prostu wejście do magazynu i jakby całość policji się rozproszyła. Mam wszyscy notatki, czy tam próbują znaleźć jakieś ślady. Ale ty zobaczyłaś jakby zakrwawiony kawałek szkła gdzieś stłuczonego i w odbiciu tego kawałka szkła zobaczyłaś mężczyznę, który jakby jest ranny, schowany. Gdybyś patrzyła tam bezpośrednio, to byś go nie zauważyła, nie? Ale że jakby patrzysz w tym odbiciu, to widzisz, że
że przykucnięty jest tak jakby tak z boku. Mhm. To było miejsce zbrodni jakieś konkretne? Nie wiem, co to jest? Tak, strzelanie na gangów. Kilku gangusów, że tak powiem, jest martwych. Okej. Czy on widzi, że ja tam jestem? Widzi, że tam jesteś i dlatego się od ciebie chowa, Mhm. ale nie wiesz, czy widzi, że go zauważyłaś. Okej, to chciałabym wstać i pójść do tam tego, kto teraz tam rządzi na tym miejscu zbrodni. Pan detektyw jest główny, czy... Co manipulation, czy zachowasz inną krew, żeby wyglądała jakby nigdy nic, nie? Dwa sukcesy. Wow, nice. Bez problemu, zachowałaś inną krew, chyba się nic nie zorientował, wróciłaś do prowadzącego śledztwo, który właśnie tam z kimś rozmawia i robi notatki. Jakby jest tam jakiś dwóch też jeszcze policjantów, czy tylko... Nie, jest kilka osób. No to jest, w sumie wasza drużyna ma tak z 8 osób. Po jednej są na wejściu, jak pilnują. Tak. Daleko od tej sytuacji? No, z 50 metrów. Okej, dobra. Czyli Nie będzie was fajnie. słyszał. I pokazuję mu, gdzie to jest to miejsce, tak? Mhm. Się tam, wiesz. Jeszcze jednego mamy. Żywy. Wygląda na rannego. No, gratuluję spostrzegawczości. Jak to jest, że nikt nie założył tego wcześniej? Dobra, coś tam przed rady zaczął mówić. Podeślijcie tu jeszcze jedną ekipę, mamy jednego żywego do aresztowania. A nie chciałbym ryzykować mojego forensic team. Zachowuj się jakby nigdy nic i po prostu wrócimy, żeby nie zaczął się płoszyć. Myślisz, że go nie zauważyliśmy. Okej. To idę nie w to samo miejsce, ale niedaleko też, żebym cały czas nie miała... Już miała go na oku. Tak. Bez sygnału podjechały radiowozy, dostałaś wiadomość, żeby się usunąć z miejsca. Lokalny SWAT team z tarczami wszedł i jakby dokonali aresztowania. Ten gościu zaczął od razu strzelać, jak tylko ich zobaczył, ale osłonięci, więc go przejęli jak po wszystkim twój szef mówił, gratuluję. Dzięki tobie może uratowało się dzisiaj życie. Sobie na pewno. Wydaje wam się, że do nich ta powaga sytuacji nie dotarła jeszcze, A do dziewczyny? młodzieży. Chyba też nie. No to jakby wyszły na spacer, wróciły, mówicie o jakiejś dziwnej sytuacji, ale jakby nie ma tego odczucia tutaj, że coś się dzieje. Trzeba przejść nad trupem, żeby wejść do mieszkania, ale